Dzień dobry moi drodzy, witam Was na pierwszym biwaku po wypadku, który zaliczyłem na początku maja. Mamy dzisiaj upalny, gorący dzień, żar leje się z nieba, zapowiadają również burze i mam nadzieję opady deszczu. Bardzo na nie liczę, bo w tych temperaturach będzie on na pewno zbawienny. Dzisiaj biwakujemy w stylu kowbojskim. Co i jak i dlaczego akurat tak, to Wam na pewno wszystko ze szczegółami dzisiaj opowiem. W tej chwili przemieszczam się przez ten dorodny las w poszukiwaniu fajnego miejsca na noc, z nadzieją, że znajdę je w miarę blisko wody, no bo w tych temperaturach woda jest naprawdę bardzo istotna. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was na ten biwak. Jestem już na miejscu. Burza i deszcz, o którym wspominałem i którego się spodziewałem, chyba właśnie nadeszła. Straszny wiatr się zerwał, z nieba spada bardzo dużo igieł ze sosnem, pod którymi jesteśmy. Także zrobiło się dość ciemno, pochmurno, zerwał się silny wiatr. Zrobiło się przyjemniej i chłodniej. Szukając miejsca, spodziewałem się tych warunków, więc szukałem miejsca, w którym drzewa są zdrowe, nie są martwe. Mam nadzieję, że te takie są. Ale przechodząc do dzisiejszego pomysłu na biwak z bedrollem, czyli takim protoplastą śpiworu. Protoplastą, który swoje lata świetności i swoją największą popularność miał w XVIII wieku i na początku, w XIX wieku i na początku wieku XX, choć tak naprawdę skąd pochodzi dokładnie i od kiedy jest używany, nie znalazłem źródła nie precyzują tego. Na pewno był używany wcześniej, mamy burzę, na pewno był używany wcześniej przez Indian, także pewnie w wiekach poprzednich. Generalnie mówiąc pokrótce, bo zaraz zacznie na pewno lać, bedroll to taki protoplasta śpiworu, choć bardziej nawet bym powiedział systemu do spania, który w jego czasach składał się z tarpa o wymiarach 1,80 m na 4,5 m przeważnie, który był pokrywany gumą jakby z jednej strony. Tarp był wykonywany z płótna, z brezentu. Dodatkowo na krawędziach tego tarpa jakby znajdowały się oczka, przez które można było przepleść linę i w ten sposób wiązać je ze sobą. W środku znajdował się koc, w którym wędrowiec cowboy spał. Nadmiarem materiału z tarpa owijał się, tworząc dzięki temu szczelną, odporną na deszcz powłokę. Dodatkowo nad głową zostawiana przeważnie była klapa, którą również mógł nakryć głowę, gdyby rzeczywiście warunki pogodowe się bardzo pogorszyły i miało padać. Z czasem sam system do spania, sam tarp plus koc rozwijał się. Dodatkowo były do niego opakowane podstawowe elementy wyposażenia, z którymi kowboje, podróżnicy przemieszczali się, tak by móc bytować przez jakiś czas w terenie. Były to rzeczy jakby pierwszej potrzeby, jakaś zmiana odzieży, coś do ugotowania, jakieś worki z jedzeniem, bukłaki na wodę, to co w danej chwili było potrzebne na tej wyprawie.
Ja z uwagi na moją kontuzję i niemożność jeszcze korzystania z dobrodziejstwa plecaka postanowiłem ten system dzisiaj wykorzystać. Jedno ramię mam zdrowe, więc na tym ramieniu to wszystko tutaj przyniosłem. I to jest taka moja, powiedzmy, nowocześniejsza wersja systemu opartego o tradycyjny bedroll. Także słuchajcie, może zanim zacznie lać, ja go rozwinę. Spróbuję jeszcze zdążyć Wam omówić, co jest w tej mojej wersji, w tej mojej interpretacji bedrolla. No i postaram się jak najszybciej rozstawić tarp, bo pewnie zaraz będzie lało. A ja dodatkowo muszę śledzie zrobić, bo nie wziąłem dzisiaj śledzidło. Miało być minimalistycznie, ale dzięki temu będzie ciekawiej. Dobra, bierzemy się za rozstawianie obozu i szybkie omówienie tego, co mam tutaj w tym zawiniątku. No dobrze, więc moje warstwy mojego bedrolla składają się z podłogi turystycznej, która jest na samym dnie w tej chwili, a po zwinięciu jest jakby warstwą zewnętrzną mojego tobołka. W środku mam tarp. Miała być pałatka dzisiaj, ale no zapowiadali deszcze, więc wziąłem coś większego. W środku mam również matę do spania, koc wełniany i parę pierdół, które wziąłem ze sobą, typu woda i tam jeszcze inne rzeczy, o których Wam opowiem za chwilę, jak się rozstawię, bo zaczyna padać. Także postaram się zawinąć to wszystko w podłogę, tak żeby mi nie zamokło. Rozstawiam tarpa i gdy to będę miał zrobione i będzie można bezpiecznie pokazać Wam całą resztę, no to wtedy to zrobię. Dobra, lunęło teraz, zdążyłem prawie w całości rozpiąć tarpa. Muszę jeszcze tą klapę rozciągnąć do przodu oraz przyszpilić go w kilku miejscach. No i przy odrobinie samozawzięcia odciągnąć jeszcze to, żeby tu było więcej przestrzeni. Także warunki bardzo ciekawe, intensywne szkolenie po długiej przerwie od biwakowania, ale jest fajnie. Wreszcie jest czym oddychać. To, co mnie martwi, to, że rozbiłem się w pobliżu mrówek. Nie wiem, czy będą mi tu wchodziły w nocy, tu gdzie przed tarpem, tam gdzie wieczorem będę chciał rozpalić kuchenkę, żeby sobie coś do jedzenia przygotować. Tam jest ich ścieżka, także drogie mrówki, będziecie musiały zrobić mały objazd dzisiaj wieczorem. No ale mam nadzieję, że nie będą mi wchodzić
pod tarp i tam, gdzie będę spał. Trochę chaotyczny ten początek, chciałem Wam na spokojnie wszystko opowiedzieć, no ale jak widzicie, warunki są jakie są. I to przecież kochamy najbardziej w wypadach w teren, że są one nieprzewidywalne i zawsze ciekawe. Reasumując na spokojnie, mój bedroll, mój tobołek dzisiaj składa się z podłogi, na którą położyłem tarp, pod którym teraz siedzę. Na tym miałem ułożoną matę moją Thermarest Xterm, na której będę spał. No a jako warstwę górną, ocieplającą, chociaż w dzisiejszych warunkach i pewnie w nocy to mi nie będzie potrzebne, mam koc. Gdyby mi się zrobiło chłodno, mogę się tym kocem przykryć. Oprócz tego mam ze sobą wodę, 2 butelki, mam ze sobą kuchenkę na patyki, tą większą. Mam jakieś rzeczy na noc, w sensie koszulkę i bieliznę nową, żeby w miarę na czysto się położyć spać. Mam mój poduszkoworek, z którego z brudnych rzeczy bądź smuchu, przepraszam, zrobię sobie poduchę dzisiaj. Mam książkę do czytania i to by było wszystko. Cały mój sprzęt na dzisiaj. No oczywiście jedzenie tego nie... mam czajniczek, w którym będziemy sobie uzdatniać wodę dzisiaj. No chyba, że deszczówka nam starczy. Oby, fajnie by było. Mam ten czajniczek niewielki. No jedzenie tego nie liczę jako wyposażenie, no bo coś jeść muszę. No i mam cały worek sprzętu do nagrywania, baterie, ładowarki, lampki, nie lampki. Także minimalistycznie dzisiaj, tylko kilka elementów wyposażenia i bywakujemy w terenie, jak widzicie, w bardzo ciekawych warunkach. No dobra, słuchajcie, przeczekam ten największy opad deszczu, rozciągnę to, ustawię do końca tarp, żeby było tu więcej przestrzeni. No i powoli zacznę sobie organizować tutaj moje legowisko. A w kolejnych krokach woda, opał na wieczór. Kuchenkę chcę rozpalić wieczorem, jak już będę po prostu chciał sobie ugotować. Bo jak widzicie, jest dość gorąco, więc grzać się przy niej nie muszę. Przednia klapa rozstawiona. Wykorzystałem to, że się nieźle rozpadało. Ustawiłem sobie od razu czajniczek, także zbieram wodę. Więc kto wie, może wyprawa nad rzekę nie będzie potrzebna, albo będzie potrzebna tylko po to, żeby zrobić jakieś fajne ujęcia dla Was. No dobra, troszkę jak przestanie lać, chociaż w sumie jest mi tak gorąco, że ten deszczyk może być orzeźwiający. Postaram się jeszcze naciągnąć to, co mówiłem, i wtedy będę gotowy do rozstawiania sobie tej podłogi i całej reszty.
Czasami znajomi pytają mnie, po co chodzę do tego lasu, co jest w tym lesie takiego niesamowitego, że lubię tu przebywać. I wam powiem szczerze, że nie wiem, co mam im powiedzieć, bo to jest, pewnie też tak macie, takie uczucie bardzo trudne do wyrażenia i do opisania, zwłaszcza osobom, które tego nie robią. Trudno to jakoś ubrać ładnie w słowa. Zwłaszcza chwile takie jak ta. Siedzę sobie w deszczu, w środku lasu, pod tarpem i cieszę się jak małe dziecko na święta i na prezenty. Uśmiech mam od ucha do ucha. Od razu humor mi się poprawił. Zmęczenie i przegrzanie, które czułem idąc tutaj, minęło całkowicie. Jest po prostu rewelacyjnie. Przestało padać jakieś 40 minut temu, więc wykorzystałem ten czas, żeby przygotować sobie trochę już rzeczy na wieczór. Kuchenkę będę miał gdzieś tutaj, tak na skraju tarpa, no troszkę może nawet za tarpem. No chyba żeby padało, no to wtedy przesunę ją, ja wejdę głębiej i przesunę ją bliżej. Albo może w ogóle tak zrobimy. Tu ją rozpalimy. Tu powinno być dobrze. Tu gdzieś. Zebrałem też drewno, dociąłem. Mam sosnę, no bo sosny tutaj całkiem sporo. Z takiego powalonego drzewa gałęzie, które były jakby najbardziej pionowe, czyli najmniej mogły złapać wilgoci. Te gałęzie odciąłem, to drewno jest suche. Znalazłem też tam taką martwą brzozę i z niej wyciąłem też troszkę drewna, na którym chyba będę chciał sobie smażyć dzisiejsze danie, o którym za chwilę wam powiem. Mam też taki drobny chrust z igliwia, czy tam z tych małych gałązek świerkowych. Dociąłem sobie też kilka takich elementów w kształcie litery V. Z tych dwóch zrobię sobie taki ruszt. Tam mam dwa podłużne, równe gałązki, które sobie przygotuję, okoruję i będę na niej robił moje dzisiejsze szaszłyki.
Także to jest jedna opcja jakby do wykorzystania dzisiaj. A druga opcja jest taka też na bazie gałązek w kształcie litery V, czyli standardowo jak do robienia kiełby nad ogniskiem. Jedno wbiję sobie tak, drugie zaoszczę w drugą stronę, wbiję sobie, przyszpilę jakby mój kij, jeśli będzie taka potrzeba, przyszpilę mój kij do ziemi, no i w ten sposób nie będę musiał tego wszystkiego trzymać. Czasu jeszcze trochę mam, więc zajmę się teraz tym. No, przebetonuję też troszkę tego drewna, tak żeby na ten początkowy etap rozpalania to drewno było bardziej przygotowane i ta wewnętrzna suchutka część, żeby była bardziej odkryta i dzięki temu łatwiej łapała płomienie. Przestało padać i pojawiły się znowu owady. Z mrówkami na razie się dogaduję. Co prawda popełniłem jeden błąd, bo w tym całym zamieszaniu związanym z deszczem powyciągałem jedzenie i je tak zostawiłem i do niego przyszły mrówki. Teraz to jedzenie schowałem do mojego worka kuchennego. No ale owady się pojawiły, także zrobiło się mniej sympatycznie. Ale myślę, że to nam dzisiaj humoru nie popsuje. To ja się biorę za struganie, batonowanie i na sam koniec ustawię kuchenkę. Zobaczę też, jak rozwinie się sytuacja pogodowa. Przygotowałem te elementy, o których mówiłem. Zostało mi okorowanie patyków na szaszłyki, ale musiałem się ruszyć, bo po prostu muchy się zleciały. Zresztą chyba widzicie, bo łażą po obiektywie. Nie wiem, skąd ich tyle nagle. W całym lesie mnie znalazły. Nie ma komarów, za to są muchy. Nie wiem, czy się tak aktywują po deszczu. Generalnie też przyszpiłem tarpa już we wszystkich punktach. Także jest bardziej naciągnięty, już się woda nie zbiera, chociaż pewnie jak zacznie padać, to i tak się gdzieś jakaś mały zbiorniczek wody powstanie, ale to zawsze można z niego korzystać do uzupełnienia zapasów. No kurde, cała kamera jest w muchach. Wiecie co, chyba zacznę rozpalać tą kuchenkę, żeby trochę dymu poszło i te cholerne owady odstraszyło. Mimo że jeszcze nie ma godziny, o której chciałem to robić. No szalały. Uparły się, doczepiły się do mnie, nie chcą odpuścić. Odganianie nic nie pomaga. Także powiem szczerze, że konie mają przerąbane, a zebry jeszcze bardziej. Przygotowałem sobie miejsce pod kuchenkę, w sensie zdjąłem mech i darń. Wszystko leży z boku standardowo, także jutro tylko po zakończonym biwaku to przykryję i będzie wszystko idealnie cacy, zero śladów mojego pobytu tutaj. Dzisiaj mam tą większą kuchenkę od Caribou Outdoors i oczywiście koc gaśniczy, który kładę pod kuchenkę, tak żeby dodatkowo zabezpieczyć miejsce, w którym kuchenka będzie palona. Także złożę ją, no i chyba zacznę rozpalać, bo jak widzicie, muchy przejmują kontrolę nad tym wypadem.
Jak widzicie, kuchenka płonie, a właściwie drewno w środku kuchenki. Tu mam taki kawałek gałązki z tej brzozy, o której Wam mówiłem, że była przewrócona i ją pociąłem częściowo. Wydaje się jeszcze w miarę żywy i ok. Także trochę go sobie oczyszczę, tak żeby można było szaszłyki nabić. Dzisiaj mam bardzo proste danie. Szaszłyki z kiełbasy, paru podstawowych warzyw, takich jak cebula, jak cukinia, jak papryka. I to wszystko, koniec przepisu. Także prosty wypad i proste jedzenie. Ale myślę, że będzie całkiem dobre. Muchy zniknęły, także patent działa. Postaram się powolutku tutaj w tej kuchence palić. Jak widzicie, moje dwa elementy tworzące ruszt, nad którym będę chciał, jedną z metod, zobaczę, która się bardziej będzie sprawdzać. Będę chciał trzymać szaszłyki. Są już wbite w ziemię. Także na dobrą sprawę jesteśmy gotowi. Trochę popaduje, ale nie ma jakichś większych opadów. I gdzieś tam na horyzoncie nawet słońce się pojawiło. Chociaż akurat słońca to mi akurat dzisiaj nie brakuje. Mieliśmy go ostatnio w nadmiarze. No dobra, jeden patyczek gotowy. Na to będę chciał nadziewać moje szaszłyki. Mam jeszcze tutaj drugą gałąź, którą zebrałem po drodze. Były jakieś przewrócone drzewa, połamane, także wykorzystałem to i wziąłem z sobą kawał żywej jeszcze gałęzi, ale takie to za długo nie pożyje, bo jak widzicie była już ułamana. I na tym będę ewentualnie, jeśli tamta metoda mi się nie sprawdzi, będę chciał robić o tak. I tutaj sobie regulując, także dwa banalne dzisiaj rozwiązania, ale takie są najlepsze. I tego nie muszę całego korować, wystarczy, że go koruję tylko tu, gdzie będzie szaszłyk. O. Chociaż te sęki nie pomagają. O, patrzcie, już ślimaczek się pojawił na... No, mały spadaj. Na mojej papryce. Ślimaczki są dobre, ale nie te. Także podziękujemy mu za udział w dzisiejszej kolacji. Deski nie wziąłem, więc za deskę służy mi przebatonowany kawałek brzozy. Nie mam żadnych naczyń, więc pokrojone warzywa i kiełbę będę odkładał na pokrowcu od kuchenki. No i jakoś sobie poradzimy. Będziemy improwizować. Co, przestawię kamerę, bo
łapą zasłaniam Wam, co robię. Także zmiana ujęcia. Raz, dwa, trzy. Cukinia zrobiona. Ej, wróć, papryka zrobiona. Co ja tu opowiadam? Teraz czas na cukinię. Ale słońce ładnie wyszło. Nie no, muszę Wam to pokazać, bo jest po prostu zjawiskowo. Poczekajcie chwilę. Magicznie się zrobiło. Wszystko jeszcze mokre. Pięknie błyszczy się w promieniach tego słońca, które nas właśnie oświetla. Mega fajnie. Jestem ciekaw, czy coś jeszcze wieczorem przyjdzie z opadów. Dobrze by było, jakby popadało, ale dopiero jak zjemy. Byłoby wygodniej. Wracamy do gotowania. Kuchenka dymi, ale to pożądana cecha dzisiejszego palenia, bo przynajmniej nie ma owadów. Cukinia pokrojona. Teraz cebula, ale postaram się uratować to sreberko, bo tą folię, bo mi się miejsce skończyło na pokrowcu od kuchenki. Dobra. Teraz to mi słońce świeci prosto w twarz. Ten ostatni się trochę rozleciał, ale myślę, że się nada. I teraz gwóźdź programu, czyli mięso. Mam dwa rodzaje kiełbas, które ponacinam, jak to kiełbasę na ognicho, i potnę jeszcze i włożę pomiędzy moje warzywa. Takie szaszłyki sobie z tego zrobimy. To jest kiełbasa z trzoskiem i mam jeszcze jedną i to jest chłopska. Także bierzemy się może najpierw, spróbujemy tej mniejszej z trzoskiem. I na 3 myślę. No dobra, spróbujmy. Mamy nasz szpikulec. Może mu trochę zaostrzę. Naostrzę mu trochę końcówkę, żeby gładko wchodził w produkty spożywcze, które będziemy na nim przygotowywać, a nie rozrywał ich. Elegancko, proszę. Chirurgiczna precyzja. Dobra, zaczniemy od papryki. Patrzę, ile bym potrzebował gdzieś do tego miejsca. Kiełbasa. Okej. To może co? Spróbujmy tą cebulę. Chociaż tu mam wątpliwości, czy to się uda.
Okej, udało się. Zróbmy sobie jeszcze jedną kawałek kiełbasy. Na to damy cukinię. I może jeszcze damy na to cebulę. I co jeszcze? Oczywiście kiełbasę. Proszę tutaj ładnie. O, elegancko wszystko pasuje. Krojone na miarę. I jeszcze jedna papryka. Papryka pękła. To nie był dobry pomysł, żeby ją tak kroić drobno. Może ta da radę. Rozwiercimy ją. Dała radę. No dobra, i w ten sposób wyląduje to nad moją kuchenką. Myślę, że za jakiś czas, bo jeszcze troszkę żaru bym sobie w niej wyrobił, chociaż na razie mam tam sosnę, to bym musiał dołożyć brzozy i to zrobię teraz. No, żadnych przypraw nie mam. Dzisiaj wszystko w pełni sauté będzie. Musiałem jednak przerzucić się na ten drugi system. Jak widzicie, w pełni bushcraftowy. Zresztą ten róż też jest jak najbardziej mieszczący się w ramach bushcraftu. A mówiąc poważnie, no było tam po prostu za blisko płomieni. Także teraz mam jakby troszkę większą kontrolę. Mając dwa systemy, mam 100% kontrolę nad tym, co się dzieje z moim jedzeniem. Ale za to mrówki się uaktywniły się mrówki i one tu mają po prostu swoją trasę. Tam, mam nadzieję, że to widzicie, tam jest, pod tym drzewem jest mrowisko. I one tutaj prosto tą ścieżką, tu za moją kuchenką i tam dalej, za chrustem, idą sobie do tego drzewa. Także, kurczę, niestety rozbiłem się koło ich ścieżki. Mam nadzieję, że jak jedzenie zniknie, to nie będą mnie nawiedzać, jak będę spał. Pierwszy szaszłyk zjedzony. Ta czeskowa kiełbasa jest bardzo smaczna. Mrówki atakują kuchenkę, nie wiem o co im chodzi. Raczej są na przegranej pozycji, ale skupiły się wokół niej i powołaziło ich tutaj pełno, więc nie wiem. Będzie ciekawie. Na pewno będzie ciekawie. No dobra, ale korzystając z okazji, że drugi szaszłyk wylądował nad kuchenką, nad ogniem, to może mały update, jeśli chodzi o kwestię mojego barku i skutków wypadku, jaki miałem na rowerze na początku maja. Więc od miesiąca mam blachę i śrubę, tu gdzieś, nie wiem dokładnie gdzie, ale tu gdzieś mam wkręcone. I od tygodnia chodzę na rehabilitację i
muszę powiedzieć, że rehabilitacja robi fenomenalną rzecz. Z dnia na dzień czuję się lepiej, z dnia na dzień mogę swobodniej tą ręką ruszać. Oczywiście nie w pełnym zakresie, nie zupełnie swobodnie, tak jak to jest, gdy wszystko jest ok i bark jest zdrowy. No ale to, co było tydzień temu, a co jest dzisiaj po 5 dniach zabiegów, to jest naprawdę ogromny progres. No i tyle. Odważyłem się pójść na biwak. Taki spokojny, bez jakichś większych prac obozowych. Trochę tą piłą popracowałem dzisiaj, ale też robiłem to bardzo, bardzo ostrożnie. I też dlatego, znaczy kuchenka przede wszystkim dlatego, że jest bardzo gorąco i palenie ogniska zwyczajnie nie ma sensu i byłoby niebezpieczne. Ale starałem się ciąć takie mniejsze kawałki, żeby tą rękę oszczędzać. Nie mam toporka i takich rzeczy, więc delikatnie. Na rower jeszcze nie wracam, na kajak też jeszcze nie. Myślę, że poczekam do końca lipca, czy jeszcze jakieś 3 tygodnie. 11 lipca mam konsultację u lekarza. Notabene człowieka outdooru, widza kanału. Także Krzysztof, serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, bo myślę, że gdyby nie Twoje zaangażowanie, to pewnie trwałoby to wszystko troszkę dłużej. Także wielkie, wielkie dzięki. Ale z tego, co rehabilitantka mi powiedziała, to po 8 tygodniach od zabiegu mogę już zacząć myśleć o powrocie spokojnym na rower i na kajak. Jak to stwierdziła, mogę ćwiczyć do granicy bólu. Czyli otwiera to całkiem duże perspektywy i możliwości. Ale nie, oczywiście żartuję. Najpierw konsultacja ta 11. Zobaczymy, co mi lekarz powie, co mi Krzysztof powie, czy mogę, czy nie mogę. Generalnie ten sezon, jeśli chodzi o rower i o kajak, no, zaakceptowałem, że mam raczej w plecy i stracony. I nie chcę przegiąć, nie chcę sobie tego uszkodzić. Niech to wszystko się tutaj zaleczy. Miejmy to lato, ten sezon w plecy, ale za rok, żebym mógł wrócić w pełnej formie. Także jeśli będzie można, to będę próbował, a jeśli się okaże, że jeszcze nie powinienem, no to zwyczajnie odpuszczę. No dobra, słuchajcie, muszę przełożyć szaszłyk, bo muszę go przełożyć, bo chyba się nic z nim nie dzieje. Także to uczynię i dalej będę obserwował sekretne życie mrówek. Sprawdzałem w internecie, bo zastanawiałem się, bo mam zasięg tutaj, o dziwo. Zastanawiałem się, czy mrówki idą spać. Wszystko wskazuje na to, że nie bardzo. Także i może i ja nie pójdę. Ale jaja. No dobra, najwyżej nie będę spał w nocy. Albo co gorsza, czeka mnie nocna ewakuacja z powodu mrówek. A może po prostu dadzą mi spokój. Chociaż podchodzą coraz bliżej, kurczę. Także nie idzie to w dobrym kierunku. Za to szaszłyk rozwija się bardzo pozytywnie. Myślę, że za jakiś czas będę miał drugą sztukę gotową do spożycia. No i zobaczę, co z resztą, bo nie wiem, czy wszystko zdołam zjeść dzisiaj. A jak nie zjem, to zawinę w worek, powieszę na drzewie, żeby mrówki nie atakowały mnie w nocy przez jedzenie, które będzie je wabić. Zupełnie tak, jak się robi z niedźwiedziami. Druga sztuka zjedzona. Ta czosnkowa kiełbasa jest smaczniejsza. Myślę, że może jeszcze jeden szaszłyk sobie zjem, bo w sumie jestem najedzony, ale skoro to mam, jest tak przyjemnie, to czemu nie? Nie wiem, czy widzicie to za mną, pewnie nie, bo ten las jest dość gęsty, ale tam się robi ciemno i robi się ciemno nie dlatego, że zachodzi słońce,
tylko po prostu pojawiły się tam chmury i to takie deszczowe, więc myślę, że może wrócić deszcz dzisiaj. Ale okej, jestem już najedzony, także nawet jakby miała mi kuchenka zaraz zgasnąć, to nie będę jakoś strasznie walczył o ten ogień, bo nie mam potrzeby się grzać. Wszystko do spania mam gotowe. Jak widzicie, niezły bałagan. Zaraz to wszystko uporządkuję. Warzywa zjem, bądź spalę, jeśli ich nie zjem, bo na śniadanie mam coś innego. I tak sobie myślę, już mówiąc zupełnie poważnie, że powieszę ten worek od jedzenia tutaj na tym drzewku. No, żeby nie kusił mrówek, a już mi raz do jedzenia mrówki dzisiaj przyszły, więc możemy to zrobić, mimo że nie ma niedźwiedzi w okolicy. No i tyle. Także gorący, upalny dzień zamienił się w całkiem przyjemny i sympatyczny. Jest czym oddychać i było całkiem przygodowo od samego początku, jak przywitała nas tutaj w tym miejscu burza. Przez ten pośpiech związany z burzą i z deszczem nie dokończyłem Wam opowieści o bedrolu, czyli o całym tym systemie do spania, który zainspirował jakby dzisiejszy wypad. No, był on powszechny w Stanach Zjednoczonych, czy tam w Ameryce Północnej, wtedy w Ameryce Południowej, w Meksyku. Był popularny także w Afryce, w Australii. Był używany przez kowboi, o którym mówiłem, przez Indian, przez mieszkańców Afryki, przez, nie wiem jak się nazywają kowboje w Australii, ale generalnie osoby też zajmujące się wypasem bydła i tak dalej. No i w XIX i w XX wieku również używany był przez żołnierzy. I tak naprawdę z tego co doczytałem, to był to pierwszy rodzaj ekwipunku takiego żołnierza, który rzeczywiście zapewniał mu możliwość spania na suchym, a nie na mokrym czy wilgotnym gruncie. Przez to, że ten tarp był kryty gumą, był całkowicie wodoszczelny. Po zamknięciu się jakby ze wszystkich stron tym tarpem i z góry powstawał w miarę szczelny worek, który wraz z kocem wełnianym czy z jakimś rodzajem skóry, jeszcze z sierścią, takiej skóry, która grzeje, tworzył całkiem wydajny system do spania. Podobno był na tyle wydajny, że zimą, gdy na ten pakunek z wędrowcem czy tam z kowbojem w środku napadał śnieg, czy nawet się to zlodziło, no to powstała w ten sposób dodatkowa warstwa izolacyjna, która jeszcze zwiększała jakby skuteczność całego zestawu, także podobno zimą był on jeszcze cieplejszy. No i stanowił on rodzaj takiego plecaka, można nawet powiedzieć, nie tylko śpiwora, no bo tak jak ja dzisiaj zabrałem kilka elementów wyposażenia z sobą, tak i wtedy jego użytkownicy bedroll nosili ze sobą różnego rodzaju rzeczy, które były im potrzebne. Dobrze, słuchajcie, zaszło słońce, robi się ciemno, właściwie robi się już noc. Worek z jedzeniem powiesiłem na drzewie, tak jak mówiłem. Myślę, że zacznę to powoli ogarniać. Do kuchenki nie wiem, czy jeszcze będę dokładał, bo chciałbym, żeby mi ostygła, żebym ewentualnie mógł ją schować pod tarp za siebie, bo tak nie do końca chciałbym ją zostawiać poza tarpem. No, na wypadek tego deszczu, tam nic jej się w sumie nie stanie, ale nie wiem, jakoś tak wydaje mi się to rozsądniejszym rozwiązaniem, chociaż kto wie, może po prostu ją zostawię i tyle. Mega fajny wypad. Bardzo się cieszę, że udało mi się że spróbowałem tego systemu. Bardzo ciekawy,
historyczny, jak słyszeliście. W miarę wygodny do przenoszenia, nie mogę powiedzieć. Co prawda ja mam to na takim pasku parcianym, jak do podwieszania hamaków chociażby, ale gdybym tutaj jakiś, nie wiem, pasek ze skóry albo tutaj na ramię zrobił jakąś poduszkę, tak żeby ten ciężar się bardziej rozkładał, byłoby wtedy już naprawdę super i bardzo wygodnie. No jedynie co, to dzisiejsze podróżowanie było upierdliwe, no przez to, że mam statyw w ręce, 2 kamery, ten worek ze sprzętem do nagrywania, także to wszystko mi tam przeszkadzało, że tak powiem, w spokojnym marszu, ale gdybym szedł na czysto, bez tych dodatkowych elementów, no to na pewno byłoby to całkiem wygodne i wbrew pozorom całkiem dużo rzeczy można w taki pakunek zabrać ze sobą, bo myślę, że jeszcze spokojnie mógłbym znacznie więcej rzeczy wziąć, gdybym nie chciał, żeby to było takie minimalistyczne wyjście w teren i by się spokojnie to zmieściło, więc fajny patent. Wypadek i niemożność noszenia plecaka spowodował, że go zastosowałem, chociaż chodził on już mi po głowie i przed tym całym zdarzeniem miałem już to raz zwinięte, bo już miałem taki pomysł na biwak. No i okazało się, że los się tak potoczył, że była to jedyna opcja, żeby trochę sprzętu do tego lasu wziąć. No dobra, ja myślę, że ja skończę na dzisiaj nagrywanie dla Was. Wszystko co ciekawe już chyba Wam pokazałem. Ja powoli też będę szykował się do snu, bo wcześniej rano wstaję cały tydzień, więc pewnie niedługo mnie zmorzy. No i jestem ciekaw, jak ta moja noc z tymi mrówkami będzie wyglądać. Mam nadzieję, że dadzą mi trochę pospać. Dobra, dzięki za dzisiaj. Spokojnej nocy Wam życzę, mimo że pewnie nie idziecie spać. No i do zobaczenia za moment dla Was, dla mnie za parę godzin, czyli jutro rano. Trzymajcie się, hej! Dzień dobry, witajcie. Dnia następnego. Noc minęła spokojnie. Trochę padało, ale nie była to jakaś ulewa. Mrówki były aktywne, ale nie interesowały się moją osobą, więc duży plus. Nawet troszkę pospałem, chociaż ten bark trochę mi dzisiaj to utrudniał. Widocznie lekko go przemęczyłem wczoraj. Dlatego dzisiaj będzie jeszcze większy spokój w podejściu do tematu. Zaraz zrobię sobie owsiankę, ale nawet nie będę grzał wody do tego, tylko zrobię ją sobie na zimno. Tą, którą używałem podczas wyprawy przez Puszczę Notecką. Że wiecie o co chodzi, nie będę Wam tego pokazywał. A później może sobie zrobię kawkę i na kawkę pewnie Was zaproszę. A tymczasem obchodzę obozowisko dookoła. Szczepuję wodę z tarpa, tak żeby mi wysechł w słoneczku, które dzisiaj świeci. No bo muszę to wszystko zwinąć z powrotem. I im bardziej tarp będzie suchy, tym dla porządku i czystości pozostałych części ekwipunku lepiej. No dobra, to co? Śniadanko i myślimy co dalej.
Śniadanie zjedzone. Te gotowe owsianki zalane zimną wodą smakują tak samo. Nawet są bardziej słodkie niż gdy zaleje się je ciepłą wodą. Jak ktoś lubi na słodko, no to proponuję taką metodę. Kawka oczywiście smakuje wybornie. Oczywiście kawa po kowbojsku. Mój ulubiony patent na kawę w terenie. Tarb jest już prawie suchy. Jeszcze 2-3 krople na nim zostały, także myślę, że za kwadrans, jak dokończę tą kawę, będę mógł się zacząć pakować. Ale za to mrówki mają mnie chyba już dosyć, bo przeprowadziły atak. Wchodzą na mnie, gryzą. Wczoraj dały mi spokój. Nie wiem, czy pogoda im nie sprzyjała. Dzisiaj świeci słońce i zrobiły się aktywne znacznie bardziej i przy okazji agresywne. Także chyba czas opuścić to miejsce po prostu i dać im sobie tutaj żyć dalej w spokoju.
Ok, jestem spakowany. Trochę poprawiłem sposób pakowania, zawinąłem jakby boki podłogi do środka, dzięki czemu z boku mojego pakunku mam szczelną warstwę, która zapobiega wypadaniu towaru ze środka. Tak robiono oryginalnie, ja o tym zapomniałem wczoraj, także coś się nauczyłem, a po to chodzimy w teren, żeby się rozwijać w naszej pasji. To był cudowny biwak z upalną, wręcz piekielną temperaturą, z burzą, z silnym wiatrem, z inwazją mrówek, z dobrym jedzeniem. Generalnie odpocząłem i bawiłem się doskonale. Mam nadzieję, że Wy również się dobrze bawiliście oglądając ten film. Zapraszam na kolejne. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, do lajkowania, do udostępniania. Bardzo Was o to proszę, to pomaga w zasięgach na YouTube. Zapraszam również do naszego sklepu forestowo.pl, gdzie znajdziecie m.in. tą podłogę turystyczną, inne ręcznie wytwarzane przez nas rzeczy, opracowania turystyczne, które do pobrania, które mogą się Wam przydać przy planowaniu wypadów w Polskę. Książkę kucharską mojego autorstwa z przepisami, które mieliście okazję widzieć na kanale. Także zapraszam, na pewno coś fajnego się dla Was znajdzie. Zapraszam również do wspierania kanału na platformie Patronite. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Ruszajcie w teren ku przygodzie.